U stóp Wisły w sercu Polski przycupnęły śliczne miasta. Miasta miłości, ceglanych spichrzy i gotyckiej architektury. Cześć, tu Ania I Łukasz. Czyli Polskie Szlaki na tropie wspaniałych miast województwa kujawsko-pomorskiego. Odkryjemy, skąd wzięło się bogactwo Torunia, dlaczego podziwiamy grudziąckie spichlerze i czemu Chełmno to miasto zakochanych. Zaczerpniemy też słonego inowrocławskiego powietrza, by na końcu rozkoszować się bydgoską Wenecją. To fantastyczne miasto zostało zapisane na listę UNESCO w 1997 roku jako jedno z najpiękniej zachowanych gotyckich miast. Jego wspaniałość wiąże się z handlem, bo od XIII wieku Toruń był członkiem Hanzy, czyli organizacji mającej monopol na handel przeróżnymi towarami w tej części Europy. Tutaj pieniądze robiły się same. Wystarczyło, że to ty dyktowałeś warunki. Każdy kupiec, który z towarem przypływał Wisłą, musiał w Toruniu się zatrzymać i wystawić swoje dobra na sprzedaż. Jak się domyślacie? Po niższych cenach. Tak właśnie działało tutejsze prawo składu. O tym opowiadają interesujące i nowoczesne miejskie muzea w ratuszu, a przede wszystkim w domu Eskenów, które naprawdę nas zaskoczyło na plus. Życie dzisiejszego Torunia toczy się na rynku. Tak sobie po prostu idziemy i te drzwi. W cieniu ratusza stoi pomnik legendarnego Flisaka, który grą na skrzypcach wyprowadził z miasta uciążliwe żaby. Zwykle zaznasz tu nieco spokoju, bo turyści lubią gromadzić się po przeciwnej stronie placu u stóp legendarnie mądrego mieszkańca. Tego jegomościa przedstawiać wam chyba nie muszę. Szerzej omawialiśmy go w filmie o Warmii, bo z Warmią związany był przez większość swojego życia. Wtedy to był film mistrzowski, a dzisiaj znowu startujemy w Mistrzostwach Vlogerów i bardzo was prosimy o wsparcie. Także subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie, komentujcie. Będzie nam bardzo miło. Mówi się, że gdy się przykleisz do ściany i wyprostujesz rękę, to się nie utrzymasz. Rzeczywiście nie jest to proste. A dlaczego? To krzywa wieża słynna toruńska, odchylona bardziej od pionu niż ta sława z Pizy. Tak naprawdę. Tylko że ta ma raptem 15 metrów wysokości, a tamta 55, więc koniec końców końcówka wydaje się tam bardziej krzywa, a ta odchylona jest o ponad 140 cm. Co ciekawe, powstała już w XIV wieku i prawdopodobnie już właśnie dość szybko nastąpiło to odchylenie od pionu. Początkowo był to element murów miejskich i nie było jednej ze ścian, dlatego żeby łatwo było na górę wciągać wrzątki, kotły z wrzątkiem po prostu, którymi traktowano obce wojska, ale później, gdy już powstała artyleria, straciło to na znaczeniu i umieszczono tutaj więzienie. No wtedy musiano już dobudować tą ścianę. No sami rozumiecie, łatwiej byłoby uciec. A jak już jesteśmy przy karaniu za występki? A tu słynny toruński osiołek, na który za karę ssadzano. Chcielibyście? Jeżeli przewinienie było bardziej poważne, to do nóg przywiązywano jeszcze cegły, ale i tak zadra na dumie była pewnie bardziej dotkliwa niż cierpienie fizyczne. Znamienna część zamku, czyli Gdanisko, a to oczywiście Zamek Krzyżacki, który powstał już w Toruniu w XIII wieku, a został zniszczony w połowie XV przez samych mieszkańców Torunia, którzy zbuntowali się przeciwko Krzyżakom. Tak zaczęła się wojna 13-letnia, w wyniku której Toruń wszedł w skład Królestwa Polskiego, a dzięki przywilejom coraz bardziej się bogacił na handlu i spławach. Wisłą spływało głównie zboże, dlatego pierogi w tym regionie są jak najbardziej na miejscu. Jesteśmy w pierogarni Stary Młyn, których tak naprawdę w regionie jest kilka. My jesteśmy w Toruniu na rynku i mamy zarówno piecuchy, jak i lepiuchy. Piecuchy to takie z pieca, a lepiuchy są z wody. Ja mam rycerskie, a Łukasz ma maślane. Będzie wysmakować na pewno, pyszne, wyglądają wspaniale. Nie będzie dla ciebie chyba jednak zaskoczeniem, jeżeli ci powiem, że to nie z pierogów Toruń słynie, a z pierników. Jak mogliśmy tego nie pokazać?
no witajcie terminujący w naszej piernikarni. No, toż jam jest wiedźma korzenna, no wiedźma piernikowa. No niestety. Korzenna nie od korzenia, bo żadna z aromatycznych piernikowych przypraw korzeniem nie jest, ale od kory, bo cynamon, ważny składnik piernika, z kory właśnie się pozyskuje. Imbir, który za korzeń może uchodzić, nie jest nim, bo to kłącze, czyli podziemna łodyga z innymi niż korzenie funkcjami. Proszę, chłop też nie zje. Kurwa, bierzemy, żeby symetrycznie szło. Proszę bardzo, no posmakować trzeba. No. Jo, jest takie powiedzenie, że w Polsce są 4 najlepsze rzeczy. Toruńskie pierniki, warszawskie trzewiki, gdańska wódka i krakowska panna. Ja niestety z Krakowa nie pochodzę, ale w tym miejscu chyba pasujemy świetnie jako inspirujące pierniki. Polecam wam gorąco, wspaniałe miejsce z dużą dawką humoru, a pierniki są pieczone już w tym miejscu od XIV wieku, a Toruń to światowa stolica piernika. Tutaj nie tylko o nich wszystkiego się dowiesz, ale i sam upieczysz. A jak ty oszczędny, Franek, skąd ty jesteś, powiedz? Z Polski. Bardzo dobrze. Brawo. Dziękuję bardzo. Brawo. Odwiedźmy jeszcze kotek na szczęście. Kotek zawsze. Trzymajcie się, lećcie dalej tam w górze i wszystkiego dobrego, no. A tutaj w 1473 roku Mikołaj przyszedł na świat i w kamienicy za mną mieszkał jako dziecko. Dziś nazywany słusznie Domem Kopernika, który stoi, a jakże, na ulicy Kopernika, ale ówcześnie nazywała się ona Świętej Anny. Dom polecamy zwiedzić, a jakże, w niezwykle klimatycznej i oryginalnej scenerii efektownie przedstawia, jak mieszkanie w XV wieku wyglądało. Czyżby z Mikołajem spodziewała się Mikołaja? Tak, ojciec Mikołaja również tak miał na imię, dlatego nadali mu przydomek starszy, a był zamożnym kupcem z Krakowa. Dlatego też mógł sobie pozwolić na tak zacne wyedukowanie swojego syna, który poruszył dla nas ziemię. Jak widzisz, muzea w Toruniu są na bardzo wysokim poziomie, a mamy jeszcze jedno. To miejsce, które każdy podróżnik zdecydowanie powinien odwiedzić, a to dlatego, że to Muzeum Podróżników imienia Tonego Halika. Dlaczego tutaj powstało? Bo Elżbieta Dzikowska podarowała mieszkańcom Torunia aż 800 eksponatów z ich podróży i każdego roku nadal wspiera darami to muzeum. Wystarczy rozejrzeć się dookoła i na pewno zafascynujesz się dalekim światem. Tony, a właściwie Mieczysław Halik, urodził się w tym mieście, lecz już od II wojny światowej wiele podróżował, tworząc programy z pieprzem i wanilią na czele. A jak już o produkcjach filmowych mowa, to wiesz, jaka jest najpopularniejsza polska komedia kręcona w Toruniu? Urządźmy konkurs. Niestety odpowiedź niepełna. Nam chodzi o odgłos paszczą. Icha! My mamy swój rejs. Wspaniały pomysł na poznawanie miasta z innej perspektywy. Zwróćcie uwagę na wieżę katedralną. Zegar nazywany flisackim. Digitus Dei, czyli palec Boży. Niezwykły zegar z tego powodu, ponieważ tarcza zegarowa jest tylko z jednej strony, zwrócona w kierunku rzeki i jest tak wielka specjalnie, żeby można odczytać godzinę płynąc Wisłą. Kiedyś na rzece życie kwitło. Gdy w Polsce panowali królowie, na Wiśle od Krakowa do Gdańska nie było kilometra bez łodzi czy tratwy. Była to główna autostrada Europy, a opowiemy o tym w kolejnym filmie. Także nie zapomnij o subskrypcji. Tymczasem dopływamy właśnie do zaskakującego Grudziądza. Zabytkowe spichlerze to bardzo znamienny element pejzażu nadwiślańskich miast, a ta widokówka w Grudziądzu jest już po prostu kultowa, kozacka. Udawajcie tylko proszę, że nie widzicie tego cyrku w tle. Czy to najpiękniejsza panorama kamiennych spichrzów w Polsce? Z pewnością świadczy o dawnym znaczeniu królowej polskich rzek jako głównej osi przewozu towarów. Zobaczcie, jak pięknie za mną prezentuje się brama wodna. To jedyna z 4 bram miejskich, która zachowała się do dzisiaj od XIV wieku. To właśnie tędy wnoszono wszystkie towary, które flisacy
przewozili tą autostradą, czyli Wisłą. Zagadka. Co zaczyna się na Ży i po cichu włada Polską? Żydzi. Żyto. Ono było największym prawdziwym skarbem Rzeczpospolitej. Muzeum Handlu Wiślanego, które mieści się w Spichrzach, opowiada o tonach przesypującego się tutaj zboża. Kupcy grudziący je skupowali i było magazynowane właśnie w tych grudziąckich spichlerzach, które do kupców należały. I one było, to zboże, magazynowane luzem. Nie w żadnych worach, nie w jakichś naczyniach, tylko luzem rozsypywano je na takie pryzmy i też nie zasypywano całej kondygnacji, po to, żeby w czasie zimy można było przerzucać z jednej części na drugą część, po to, żeby te ziarna były cały czas w ruchu. No i w zasadzie po roztopach w kwietniu, kiedy zaczynał się już sezon spławu, można było te spichlerze opróżniać i zboże sprzedać po dobrej cenie do portu morskiego w Gdańsku. Wykorzystywano bardzo prostą siłę, czyli grawitację. Można było z jednej kondygnacji na najniższe kondygnacje to zboże w jakiś sposób zrzucić, czy przez jakieś szyby, czy nawet po prostu można było zdemontować tą konstrukcję tych podłóg. I potem w środku były takie leje, które były połączone z takimi rynnami spustowymi i również siłą grawitacji tymi rynnami te towary sypkiem mogły na nadwiślański brzeg po prostu być przetransportowane bardzo prosto i bardzo szybko. Potężne spichrze powstawały już w XIV wieku. Ich główna rola to oczywiście magazyny zbożowe, ale pełniły też funkcje obronne. Zwróćcie uwagę na potężne przypory, które właśnie o tym świadczą. A od XIX wieku pełniły też funkcje mieszkalne. Sukcesywnie są one rewitalizowane i wyglądają coraz piękniej, zdobiąc niezwykły nadwiślański trakt spacerowy, który kończy się na grudziąckiej warowni. Na wzgórzu ponad miastem stał kiedyś zamek, zachowały się tylko jego ruiny, bo został zniszczony łącznie z basztą Klimek. Kiedy byliśmy tu jakieś 10 lat temu, chyba właśnie trochę więcej, to prowadziła tu skromna ścieżka, basztę było ledwo widać. Około 10 lat temu właśnie została zrewitalizowana, a cała przestrzeń wokół przepięknie dostosowana do turystów. Wygląda to przefantastycznie, naprawdę jesteśmy zauroczeni. Na wieży punkt widokowy dostępny za kompletną darmochę, cenimy, a widok zapiera dech. Już wiemy, że od strony Wisły miasto urzeka, a jak jest po drugiej stronie Spichrzów? W tak znamiennym, cudownym miejscu z widokiem na Wisłę, w miejscu, gdzie zaczynają się zabytkowe spichrze w Grudziądzu, stoi pomnik ułana z panną z przewrotnym napisem, bo serce ułana, gdy położysz je na dłoni, na pierwszym miejscu panna, przed nią tylko koń. Ale konia na pomniku nie ma, a dziewczyna się załapała. Od ulicy Spichrzowej również poprowadzono klimatyczny deptak. W szczególności polecamy zakątek ulicy Reja. Jedna kawiarnia, zresztą bardzo smaczna, potrafi swoim wystrojem wprowadzić tyle uroku. Grudziącki rynek położony tuż za Spichrzami. No i powiedzcie, jak sądzicie, która kamienica jest tutaj najstarsza? Ja bym nie zgadła. To kamienica bezpośrednio za mną, pod Łabędziem. Powstała na przełomie XVI i XVII stulecia z połączenia dwóch sąsiednich domów. Nie wygląda, a jednak. Ciekawostek na rynku jest więcej, jak choćby tramwaj. To najmniejsze miasto w Polsce mogące pochwalić się samodzielną linią tramwajową. Mamona. Jak sami widzicie, Kopernik na tych terenach jest bardzo popularny, ale w tym mieście rysuje nam się trochę w innym świetle, jako finansista, ekonomista, bo to właśnie tutaj wygłosił swój traktat o monecie. Grudziądz po latach naszej nieobecności bardzo pozytywnie nas zaskoczył. Nie jest duże, zdecydowanie ciche i bez tłumów, a ma w sobie wiele piękna i czaru i wciąż rozkwita. A przed nami kolejne wspaniałe grody Kujawsko-Pomorskiego. Zostań więc z nami. Inowrocław obejrzymy i jadymy dalej. To jedyne miasto na naszej liście, które jest uzdrowiskiem.
Miasto na soli, bo bogate złoża tego dobra były wydobywane tu już od średniowiecza. To jedno z najstarszych miast Kujaw, założone jeszcze w XII wieku. A dziś to uzdrowisko z tężnią i parkiem solankowym. Miejsce niezadeptane, kameralne, na przyjemny spacer, takie właśnie jak lubimy, z dala od utartych szlaków. Oczywiście jedne z większych w Polsce tężni mieszkańców przyciągają jak magnes, ale nie są one wciąż wyryte w świadomości pozostałych mieszkańców Polski, a teren jest wspaniale zagospodarowany. Park zdrojowy jest usytuowany z dala od miasta, z pięknym stawem i licznymi ścieżkami spacerowymi. Na koronie tężni jest taras widokowy, ale niestety był zamknięty. Za to mogliśmy wstąpić do niewielkiej, ale darmowej chaty kujawskiej, w której odnajdziesz oryginalne sprzęty używane w XIX wieku. Dostępna jest też przyjemna i niedroga palmiarnia, a wszystko w pijalni wód. Warto podróżować. W internecie przeczytaliśmy, że inowrocławianka to najbardziej słona woda pitna w Polsce, ale okazuje się, że niekoniecznie. Na miejscu w pijalni wód bezpłatnie dostaje się takie próbki 2 wód, inowrocławianki i jadwigi, a można też inowrocławiankę kupić w butelce. I inowrocławianka jest wysoko zmineralizowaną wodą, w ogóle moim zdaniem nie jest słona. Jadwiga jest ciut bardziej słona, ale no na pewno to nie jest najbardziej słona woda w Polsce. Desery zaś, których można tu skosztować, to wysoki poziom, ale nie soli, a cukru. Polecamy, w niewielkiej ilości potrafi upięknić dzień. Inowrocław rzadko wymienia się w kontekście relaksu na łonie przyrody, ale jeżeli szukasz takiej formy wypoczynku, to zdecydowanie weź to miasto pod uwagę. Park solankowy szczerze nas zauroczył. Postanowiliśmy też odkryć historyczne centrum w poszukiwaniu ciekawych opowieści. Nieregularny dziś rynek otoczony jest głównie kamieniczkami z XIX i XX wieku. Miasto niezwykle ucierpiało podczas potopu szwedzkiego, gdy z 250 domów ostały się jedynie 23. Inowrocławiem opiekuje się święta Jadwiga, która jest jego patronką, a reklamują go żaczki. Te przesympatyczne figurki stoją przy najznakomitszych zabytkach i miejscach tego miasta. Widzicie tu zamek? Ja też nie, ale rysuję go sobie w głowie oczami wyobraźni, bo był znamienny dla historii Polski. To tutaj najpewniej przyszedł na świat syn księcia Kazimierza Kujawskiego, nie kto inny jak późniejszy król Władysław Łokietek. To on zjednoczył Polskę po czasach dzielnicowego rozbicia. Pewno niewielu pomyślałoby, że pochodził z Inowrocławia. Odnajdziesz tu też jeden z najstarszych kościołów na Kujawach. Imienia Najświętszej Marii Panny w Inowrocławiu to piękny romański smaczek. Takie właśnie uwielbiamy. Surowe wnętrze kryje gotycką, uśmiechniętą Madonnę, a w murach zewnętrznych można odnaleźć płaskorzeźby i ryty przedstawiające maski ludzkie i diabelskie, czy fantastyczne zwierzęta. Nieopodal warto też wstąpić do neoromańskiego kościoła Zwiastowania Najświętszej Marii Panny z zaskakująco ładnym wnętrzem. Chełmno obok Torunia było jednym z pierwszych miast, które dostało prawa miejskie w Polsce. Było to w 1233 roku, a prawo było chełmińskie. Założyli te miasta krzyżacy, a później na tym wzorowały się kolejne miasta w Polsce. Wtedy wówczas na rynku stał gotycki ratusz, który dzisiaj jest taką cudną perełką, którą widzicie za mną. Jest renesansowy z XVI wieku, a w środku skrywa muzeum, do którego właśnie się wybieramy. Chodźcie z nami. Muzeum w kilku salach, nieco pospiesznie, pewno z racji ograniczonego miejsca, opowiada o historii tego wiekowego miasta. A ta z początku była związana z zakonem krzyżackim i ich organizacją życia codziennego.
Widzicie ten pręt metalowy za mną? To słynny pręt chełmiński. Wymierzyli go jeszcze w średniowieczu krzyżacy. Ma nieco ponad 4 metry i 30 centymetrów i był po prostu miarą wówczas. Na przykład mierzono nią długość sukna, ale nie tylko, bo również na przykład szerokość ulic. I tak ulice w Chełmie miały 2,5 pręta, czyli około 11 metrów szerokości. Ten średniowieczny układ zachował się do dziś i jest unikalną zaletą tego miejsca. Chełm, no to oczywiście miasto miłości. Jest romantyczne, jest ławeczka zakochanych, wszystko się zgadza, ale to rzecz wtórna, bo tak naprawdę takie miano nosi dlatego, że w kościele farnym skrywają się relikwie świętego Walentego, czyli właśnie patrona zakochanych. Potężny gotycki kościół wyróżnia się w pejzażu miasta, a lata jego istnienia wiążą się z wieloma sakralnymi zabytkami w jego wnętrzach, jak renesansowe stalle, gotyckie posągi czy piękne freski. Pewnie nie pomyślelibyście, że w tym mieście utkanym z miłości można znaleźć jeden z najlepiej zachowanych ciągów murów miejskich w całej Europie. Zachował się niemal cały obwód i ma blisko 2 km długości. Mury powstały już w XIII wieku. Pięknie to widać na ujęciach z góry. Nam pomaga w tym dron ziemowid, ale w licznie zachowanych bramach, basztach i półbasztach zorganizowano punkty widokowe, z których każdy może ogarnąć wzrokiem ciągnące się dookoła miejskie obwarowania. W niezmąconym spokoju, bo turystów nie ma tu zbyt wielu. Zresztą celowo wybraliśmy termin jeszcze przed majówką, aby uniknąć tłumów. Nazwa tego gotyckiego miasteczka wzięła się od staropolskiego słowa hełm, czyli wzgórze, a tak naprawdę, mimo że jest niewielkie, to można by je określić kilkoma co najmniej mianami. Mówi się oczywiście właśnie o mieście zakochanych, ale jest także to miasto murów. Tutaj mamy przykład baszty, a także jeśli by się tylko trochę wznieść ponad miastem, to rysuje nam się obrazek, że to również jest miasto świątyń. W Chełmie też kwitnie street art. Murale powstają zazwyczaj podczas festiwalu Nine Hills. Tutaj jeden z przykładów. Najnowszy to jest dzieło Włoszki Alessandry Carloni, a znajduje się na ulicy Rycerskiej 21. Nazwa wydarzenia nawiązuje do 9 wzgórz, na których miasto jest położone i patronuje mu 9 mus, a murale są tylko jedną z form, w których się one objawiają. Cała wizyta praktycznie w tym mieście to jedna wielka randka, ale myślę, że warto ją spuentować i właśnie świetnym pomysłem jest wizyta w restauracji Cyrtel w samym centrum, gdzie zobaczcie, jaki jest piękny wystrój. Właśnie ten wystrój skłoni mnie, żeby tutaj się koniecznie na chwilę zatrzymać. A do tego dania bardzo fajne. Ja mam makaron z kaczką, a Łukasz ma gnocchi z kurczakiem. Bydgoszcz nazywana jest Wenecją Północy, a to dlatego, że skrywa liczne kanały, rzeki, mostki, co tworzy bardzo urokliwy pejzaż miasta. Miasto leży nad Wisłą, nad Brdą, ale płynie tutaj również kanał bydgoski. On, zbudowany w XVIII wieku, połączył dwie nasze najważniejsze rzeki, Wisłę i Odrę. Dlatego również i tutaj czuje się nadmorski wręcz klimat. Mostem nad plażą przechodzimy na Wyspę Młyńską, czyli najbardziej zielony zaułek miasta. To chyba najpiękniejszy zakątek Bydgoszczy, otoczony brdą i młynówką. W XIX wieku powstały tu młyny i piekarnie, później rozbudowane do młynów Rotera, które działały do lat 90. XX wieku. Stare młyny z połowy XIX wieku zostały niedawno zrewitalizowane i stały się po prostu takim fajnym miejscem dla mieszkańców i dla turystów. Można tutaj pospacerować i można po prostu siąść, napić się kawy, tak jak my to zrobiliśmy. Do tego fajne ciacho i o dziwo w całkiem dobrej cenie. Elementem charakterystycznym stała się Opera Nowa, składająca się z 3 kolistych budynków. Dziś uzupełniana jest o kolejny krąg. Nam jednak bardziej przypadł do gustu fragment z zabytkowym białym spichlerzem z XVIII stulecia.
Samo serce Bydgoszczy położone nad rzeką Brdą. Za mną słynny pomnik przechodzący przez rzekę autorstwa Kędziory. Powstał w 2004 roku z okazji wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Trzyma w ręku strzałę, a przewieszone ma sandały, które nawiązują do innego słynnego pomnika bydgoskiego, czyli do łuczniczki, o którym opowiemy nieco później. Chciałam Wam przedstawić 3 najzgrabniejsze kobiety w Polsce. Charakterystyczne 3 spichlerze z XVIII wieku stanowią dziś nie tylko wizytówkę, ale dosłownie logo Bydgoszczy. Kiedyś stały jeszcze 2 dodatkowe budynki, ale w 1960 roku spłonęły. Most przerzucony nad Brdą otwiera trakt do obszernego rynku. Wytyczył go król Kazimierz Wielki, a za jego czasów leżał na wyspie, bo otaczały go przekopane fosy. Bydgoszczanie w dowód wdzięczności postawili mu spory pomnik. Kazik przebił nawet Baśkę z Kielc, Ale i tak najważniejsza jest tu niemal 2-tonowa Baśka. bo waży aż 3 tony. Jest tak ciężki, że wojsko musiało zostać zaangażowane, żeby go tutaj przewieźć. A tak w ogóle to jest najcięższy pomnik tego króla w całym naszym kraju. Stąd niedaleko już do miejsca, w którym możesz się nieco odświeżyć. Pierwsze mydło powstało 2800 lat przed naszą erą, a później w tej dziedzinie wiele się zmieniło. W czasach starożytnych, spójrzcie, używało się takiej skrobaczki, jak sportowcy nago występowali, to smarowali się różnymi smarowidłami, a potem taką właśnie skrobaczką skrobali ze swojego ciała pot, naskórek, właśnie te smarowidła i zrzucali je, a co dziwne, kobiety to zbierały i tworzyły z tego później kosmetyki. No niezłe jaja. Ale idźmy dalej. W średniowieczu naukowcy odkryli, że poprzez nasze pory w czasie mycia one się poszerzają i cały brud tak naprawdę wchodzi do naszego ciała. Więc postanowiono się po prostu nie myć. No i najgorzej w tym względzie wychodziła Francja, bo oni faktycznie całkowicie niemal zrezygnowali z mycia. Jeden z króli podobno przez całe swoje życie mył się aż 4 razy, z czego raz zupełnie przypadkiem, bo wpadł do fontanny. Odkryjesz tu wiele nieprawdopodobnych, acz prawdziwych opowieści, a na dodatek zrobisz własne mydło. A to nasze dzieła. Ruszamy jednak w dalsze zakątki Bydgoszczy, bo to raj dla miłośników ulicznej sztuki. Wiele dzieł słynnego Andrejkowa już podziwialiśmy w Polsce, tylko nie u źródła na Podkarpaciu. Tu mamy kolejne, tym razem nie deskale, a murale, a jedna postać tutaj jest nam szczególnie bliska, bo jest związana ze Śląskiem. To Ociepka, malarz intuicyjny, który był nieformalnym guru grupy janowskiej z Nikiszowca. Ze sztuką uliczną tak już jest, że czasami dzieje się coś takiego, nie możemy podejść do słynnego murala, a jest ich w Bydgoszczy ponad 50 to na pewno, są znamienne, a ten wydaje nam się szczególny, bo wiąże się z legendą miasta. To oczywiście król Kazimierz Wielki ze słynną łuczniczką, a jak to było? Kazimierz ze słabości do kobiet słynął, no ale w owej dziewczynie podobno zakochał się bardzo mocno, myślał, że to już naprawdę to uczucie, spotykali się, polubili, pokochali, wzajemnie nawet polowali i kiedy pewnego razu król chciał tutaj wrócić z zamiarem podniesienia wsi do rangi miasta, okazało się niestety, że dziewczyna w międzyczasie zmarła. Wielka była żałość króla, ale tak jak postanowił, tak zrobił. Nadał wsi prawa miejskie, a na pamiątkę dziewczyny od jej imienia nazwał je Bydgoszczą. Jej pomnik można podziwiać na uboczu, 1,5 kilometra od rynku, bo swego czasu wywoływał sporo zgorszenia. A tu przykład fantastycznego street artu. W Bydgoszczy litewski artysta tworzy takie niesamowite, powiedziałabym, drzewale, bo ani to murale, ani to deskal, tylko właśnie malowidło w pniu drzew. Oczywiście wszystko jest zrobione ekologicznie, odpowiedzialnie. Drzewa najpierw są specjalnie przygotowane do tego, później jest naniesione malowidło i
coś takiego pięknego zdobi nam miasto. Podobnych malowideł jest około 10. Jeszcze na pewno jedno Wam pokażemy. Bydgoszcz ma 2 rynki oddalone od siebie o 12 km. Kiedyś Fordon, w którym właśnie jesteśmy, był osobną miejscowością, a dzisiaj to część miasta i przy okazji taka spokojna alternatywa na zaciszne spacerki, zarówno tutaj, jak i po promenadzie nad Wisłą. Jak Toruń ma swoje rybaki, tak Bydgoszcz ma swój Fordon. A ja właśnie spaceruję po multimedialnej fontannie, która jeszcze chyba nie działa w tym momencie. Koniecznie chcieliśmy Wam pokazać jeszcze jedno malownicze, a przy tym nietypowe miejsce, więc oddalimy się tylko o 5 km od Bydgoszczy, przybywając do Ostromecka, gdzie wita nas kolejny drewal Linasa do Marackasa. Powstał u stóp 2 pięknych pałaców. Chodźcie na Hukuczny Strych, to coś niesamowitego zobaczycie. Zobaczycie tu obrazki Picassa, zobaczycie starożytną monetę, sowę z fajansu z Włocławka i wiele innych, z porcelany angielskiej i wszelakiej innej. Po prostu, a do tego świetna aranżacja, po prostu zapiera dech. Jest to kolekcja, którą kiedyś gromadziło małżeństwo Beze. Gdy dowiedzieli się, że król Danii zbierał słonie, to pomyśleli, czemu oni nie mogliby sów. I tak uzbierali około 8000 figurek i innych artefaktów związanych z tym symbolem mądrości. Później kolekcję podarowali pałacowi. Sowy ulokowały się na strychu Pałacu Nowego z XIX wieku. Wnętrza, które można zwiedzać, przywodzą na myśl wystawne, a przy tym romantyczne rezydencje, które żyją. Dlatego, że w tych ślicznie zaaranżowanych salach i pokojach powstała restauracja i kawiarnia, a ponadto pokoje gościnne. Może nie jest to koniec świata, ale na pewno miejsce wytchnienia i cudownej zieleni wokół. W starym pałacu z XVIII stulecia zagrasz, bo i to jest możliwe, na fortepianach, z których to miejsce słynie. Było to marzenie wybitnego bydgoszczanina Andrzeja Szwalby, który, choć był prawnikiem, niezwykle przyczynił się do kulturalnej sfery życia miasta. To jego przedstawia wspomniany drewal. Pomysłem Andrzeja Szwalby było to, by Ostromecko stało się takim podmiejskim centrum kultury. Sam je zresztą nazywał bydgoskim Wilanowem czy bydgoskimi Łazienkami. Instrument, przy którym stoję w tej chwili, z kolei to instrument gdański, natomiast wyprodukowany przez znakomitego bydgoskiego rzemieślnika Jakoba Bernarda Wiszniewskiego. Jest to tak zwany fortepian stołowy, z racji tego, że przypomina swoją budową trochę stół. On oczywiście miał inne możliwości muzyczne, inne możliwości techniczne. Natomiast te instrumenty były bardzo popularne z racji tego, że były po prostu mniejsze, że można było łatwiej przechować taki instrument w mieszkaniu. Po prostu trzeba było go dosunąć do ściany i mieliśmy dużo więcej miejsca niż w sytuacji, w której mieliśmy fortepian skrzydłowy. Jak widzisz, kujawsko-pomorskie miasta są niezwykle zróżnicowane, ciekawe i zwyczajnie śliczne. Zachęcamy do niespiesznych spacerów. W następnym odcinku pokażemy Ci wspaniałą Wisłę, która przez stulecia dyktowała rytm życia, była świadkiem i powodem bogacenia się tych ziem, a teraz jest wspaniałą frajdą. Pozdrawiamy!